Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Mateusz, to jest Gamecast, biznes w grach, podcast growy nie tylko i dzisiaj z nami jest Arkadiusz Rejkowski, audiodyrektor w Bluebird Team. Witam Cię, Arku. Dzień dobry, cześć, witam Państwa również. Jak Cię pięknie słychać, tak jak to powinno być dokładnie jako człowiek od audio. Ja uważam, że każdy powinien mieć profesjonalny mikrofon. A nie słuchawki bardziej? Bo chyba najpierw słuchawki, a potem mikrofon. A i tam słuchawki się dokupi zawsze. A to nie jest tak, że jak jest się audiofilem, to... No właśnie, ale jak jest się audiofilem, to jednak nie nie słuchawki są priorytetem? Ja jestem, bo wiesz, to zależy czy konsumenckie, czy profesjonalne. Jak profesjonalne oczywiście są mega potrzebne, ale powiem Ci, że takie konsumenckie to ja wolę jednak te takie douszne, jak AirPodsy na przykład. To wiesz. Okay. Ostatnio odkryłem zresztą, że są świetne. Tak, no poza tym, że blokują protokół, tak jak to Zuckerberg zdradził, więc żadne inne słuchawki nie produkowane przez Apple'a nie mogą mieć takiej synchronizacji z urządzeniami Apple'a, więc to tylko trochę średnio prokonsumenckie działanie, ale co tam, ważne, że dobrze słuchamy. I jakby sobie możemy pogadać o tym, na ile chyba jednak Apple miał jakiś kawałek zasługi w trochę nie upowszechnianiu muzyki, ale temu digitalowemu rozszerzeniu muzyki. Ale to chyba trochę temat za bardzo do przodu. Najpierw jeszcze szybkie intro. Porozmawiałem trochę o audio, trochę o tworzeniu gier, bo jednak jesteś z dużej organizacji, ale jednocześnie też jesteś człowiekiem parę ładnych, naście lat robiącym w branży, więc mam nadzieję, że troszeczkę nam o tym opowiesz, o swojej historii i o pracy w Bluebirdze. Jednocześnie Państwa serdecznie zachęcam do komentowania. Na najlepszy komentarz będzie czekała książka Play Nice, Powstanie, upadek i przyszłość Blizzarda od wydawnictwa SQN Jasona Schreiera. Jeśli ktoś jeszcze nie czytał, bo polska premiera jest tuż po weekendzie 9 bodajże, z tego co dobrze pamiętam, więc polecam lektury dla wszystkich grami zainteresowanymi. I cóż, powiedz mi, Darku, jak to jest robić muzykę to teraz trochę ciężko namierzyć, ale nie wiem, czy nie trzecim, czy tam czwartym, czy piątym studiu game devowym na świecie. Bo chyba też przy Silent Hillu coś tam robiłeś. Jak najbardziej. Powiedz, ty jak wodzisz? Możesz zacząć od swojej drogi, możesz zacząć od pracy, od tyłu, możesz zacząć od AirPodsów. No jak to się od AirPodsów zaczęło i dlaczego Apple nie zniszczył globalnej muzyki, tylko streaming to zrobił? Właśnie, to zanim zaczniemy o konkretach i właśnie, dla mnie to fascynuje, jak ludzie muzyki mówią, że streaming zniszczył muzykę. I czy streaming zniszczył naprawdę muzykę? Bo mi się wydaje, że ja słucham więcej niż kiedyś. Pomimo, że nie słucham dużo. To jest strasznie mocne słowo chyba, że zniszczył muzykę. No nie? Zresztą wiesz, jak można mówić, że zniszczył muzykę, skoro tak naprawdę słuchamy jej nieporównywalnie więcej niż kiedyś. I ten dostęp jest dużo łatwiejszy. Na pewno jeśli chodzi o twórców jest troszkę inaczej, nie? Bo wiadomo, że wiesz, tantiemy i płace są niższe niż jak to jest za sprawą fizycznych wydań, ale zniszczył raczej nie. No, mamy dostęp do muzyki teraz na każdym kroku, wszędzie, wiesz, można słuchać gdzie się chce. Dla mnie to jest strasznie wygodne. Ja wolę, co prawda, ja nawet wolę chyba Apple Music, tylko wiesz, tam nie ma takiego fajnego uporządkowania tej muzy, nie? Ale tam jest troszkę wyższa jakość, a już Tidal to w ogóle masz dostęp do mastersów, więc fajnie się tego słucha na pewno. Ale no, ja nie mogę jakoś narzekać za specjalnie na ten streaming, wiesz? Czyli używasz więcej niż jednej platformy i chwalisz się sobie. Chwalę sobie, wiesz, to też jest, trzeba wziąć pod uwagę to, że, znaczy oczywiście, no, to działa inaczej niż kiedyś, nie? Ale z drugiej strony
wydanie muzyki własnym sumptem jest dużo łatwiejsze niż kiedyś, nie? Kiedy musiałeś stricte gdzieś tam mieć umowę z wydawnictwem i być może jakieś powiązania, wiesz. Teraz coś takiego zrobić jest łatwiej, no ale są też inne pułapki, no teraz szczególnie, gdy weszła AI, nie? Gdy mamy muzę wygenerowaną i czasem ciężko odróżnić, co jest co, szczególnie w kawałkach, wiesz, instrumentalnych, elektronicznych, jest dużo gdzieś tam rzeczy, które gdzieś tam właśnie są jakimiś takimi hakami na Spotify'ach i tego typu platformach, więc to jest niefajne. I nie wiem, jak chcemy to regulować i jak to w ogóle, czy to się w ogóle da, więc to są zagrożenia, nie? Ale sam streaming jako taki sam w sobie, no to wiesz, ciężko mi powiedzieć, żebym sobie nie chwalił tego mimo wszystko, nie? No ja przyznam się też w miarę regularnie na moim feedzie YouTube'owym regularnie się pojawiają Fantasy Tavern Compilation, tak, czy tam Dark Fantasy i tak dalej. Niemniej no są męczące po paru tam 10 minutach, bo teoretycznie ten sam dźwięk. Ale jednocześnie, nie powiem, to jest jakiś tam... doceniłem to w pewnym momencie, że odpalam sobie YouTube'a i on już trochę wie, co ja lubię i wpadają różne dźwięki, których wcześniej nie odkrywałem, a jednocześnie ma to w tym pewien feeling. I się zastanawiam, jaka jest przyszłość przed nami. Trochę w nadprodukcji też muzyki, tak jak i całej kultury jako takiej i nadprodukcji wszystkiego, tak, bo mamy teraz za dużo i filmów, i gier, i nie wiem, startupów, wszystkiego. Jedzenia robimy za dużo, ale jednocześnie zawsze było za mało. Jedzenia jemy za dużo. Jemy i jest za dużo, więc... ale jednocześnie, wiesz... Zależy gdzie. Znaczy inaczej tak, ja wiem, że jest późny kapitalizm, ja wiem, że nieuchronnie zbierzamy i wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że to tylko dokładnie wygląda tak samo jak 100 lat temu. Tak? Taryfy Trumpa nie mogą być w lepszym momencie, bo się absolutnie zgadzają czasowo. Niemniej czasami sobie myślę, że żyjemy w świecie jednak pełniejszym. I tutaj muzyka jest absolutnym tego przykładem, bo słuchamy jej więcej, jest łatwiej, jest ciekawiej, jest do niej ten prostszy dostęp. Więc to chyba nie może być złe, że nasze mózgi od młodego wieku, tak jak moje dzieci, no, słuchają różnej muzyki ze mną, same nucą i jakby ta muzyka nie jest tylko tak od przypadku do przypadku. Ona jest z nimi cały czas i to chyba musi wpływać dobrze na nasze mózgi, na taki long term. Na pewno gdzieś tam ważny jest ten umiar do wszystkiego, no nie? Ale zobacz, to wszystko też teraz tak działa, wszystko, dostęp do wszystkiego praktycznie jest tak ułatwiony, nie? Bo do gier również, nie? Jakby mamy przez streamingi, coraz bardziej popularne są, wiesz, usługi typu GeForce Now, że będziesz mógł odpalić sobie co chcesz praktycznie na czymkolwiek, jeżeli tylko będziesz miał dobre połączenie internetowe, no nie? No Steam, Epic, prawda, te wszystkie sklepy, które gdzieś tam, czy dystrybucja cyfrowa, powolne odejście od dystrybucji pudełkowych, prawda. No wszystko gdzieś tam zmierza w tę stronę, więc trochę trzeba się jednak przyzwyczaić do tego, nie? To dobrze, to na razie zostaw może AI w muzyce i tak dalej, i Apple'a i w ogóle. Wróćmy do muzyki. Może zanim powiesz o Silent Hillu, to jak się żeś w to wkręcił? To taką dosyć specyficzną część rynku game devowego, czyli audio, która jest niezbędna i jednocześnie absolutnie nieodzowna. Ja sam po sobie myślę i zawsze powtarzam, że Valheima, gdyby nie muzyka w tej grze, pewnie bym tyle nie grał. Tak? Valheima? O kurde, tak. Świetna gra. No 400 godzin samo się nie zrobiło, więc jakby... Oj, budowało się tam rzeczy. Naprawdę katastrofa. Troszkę się obraziłem na ten tytuł, że bardzo wolno wprowadzali update'y, ale też mi się bardzo podoba. Świetna muzyka, naprawdę, rewelacyjna. Bo ją trzeba pograć i zostawić na rok i potem dokończą Mistlandy i zrobisz Mistlandy i potem musisz chwilę poczekać
I teraz są Ashlandy, więc polecam, bo chociaż pomimo, że w Ashlandach zrobili coś durnego, nie wiem dokładnie co, ale w niektórych miejscach w Ashlandach lecą jakby dwie na siebie nałożone soundtracki, Tak? No, co jest, no to coś to jest tam dziwne, było. tak? Albo po prostu tak jest dziwnie skonstruowany kawałek, że on wygląda jakby to były dwa różne, nie? Niemniej jest tam ten feeling, który razem z, prawda, płonącym artem robi jakoś tam swoją robotę, bo może się poczuć jak w Mordorze, bo chyba taki był zamysł. Więc polecam, jeśli chcesz kiedyś wrócić. Tak, nie, audio, wiesz, audio i muzyka to jest fantastyczna rzecz w tej grze. No wiesz, ja tak zaczynałem właściwie ja to często powtarzam, wiesz, bo ja zaczynałem tak naprawdę od anime i gdzieś tam, wiesz, moja fascynacja muzą i nawet dźwiękiem też po części zaczęła się tak naprawdę właśnie od japońskich animacji. Potem gdzieś tam się wkradł gaming, wiesz, moim pierwszym kompem była Amiga 500, jakieś takie, wiesz, miałem ulubione tytuły od razu, to tam, wiesz, Another World, też fantastyczna muza była. Mogę ci przerwać tylko, jeśli jesteś człowiekiem anime i rozumiem, że pewnie do dzisiaj followujesz, jakby jesteś człowiekiem anime, tak? Mhm. Dlaczego, twoim zdaniem przynajmniej, anime nie rozrosło się tak jako fenomen w polskim fandomie? Bo mamy bardzo, bardzo, bardzo silną polską fantastykę. Polski komiks jakby daje radę, ale nie jest na pewno tak silnym zjawiskiem. I anime za tych złotych czasów, kawaii i tak dalej dawało radę. Teraz jakby też są konwenty, jakby dają radę, ale to nadal jest dużo mniejszy fenomen. Bo ja powiem ci szczerze, w latach 90., jak wszystkie dzieciaki bawiły się w Dragon Balla, czy potem w Pokemony, byłem święcie przekonany, że to zjawisko wybuchnie. Jakby w każdej klasie, w każdym gimnazjum miałeś paru fanów anime, tak, którzy... I się zawsze zastanawiam, czy to jest kwestia, że fantasy w Polsce wyrosło tak bardzo dzięki pisarzom polskim fantasy, czy to z czegoś innego wynika jako... Czy masz jakieś swoje przemyślenia jako fan gatunku, tak to nazwijmy? Nie, no to chyba zawsze tak będzie, że japońszczyzna u nas w naszym kraju może nie jest niszowa, nie? Bo wydaje mi się, że to jest dość popularne mimo wszystko. Wiesz, zobacz, co teraz się dzieje ostatnio szczególnie. Mamy taki fajny, może nie rozkwit, nie? To chyba za dużo powiedziane, ale zobacz, w kinach coraz częściej mamy seansy anime, nie? W multikinie robią ekstra akcje, wiesz, gdzieś tam co parę miesięcy do kin, wiesz, te najnowsze rzeczy nawet wchodzą, nie? Teraz jest zapowiedziany Solo Leveling wiesz, w multikinie wersja kinowa. Gdzieś tam Attack on Titan był ostatnio, wiesz, gdzieś tam Księżniczka Mononoke była, wiesz, dzieje się mimo wszystko, aczkolwiek to chyba zawsze będzie utrzymane na podobnym poziomie, nie? Nie sądzę, żeby... Zobacz, mamy Crunchyrolla, którego ja też subskrybuję i bardzo lubię i wiesz, tam są fajne produkcje, które można sobie obejrzeć, ale ze względów chyba licencyjnych też nie wszystkie są dostępne w naszym kraju, tak jak to jest na zachodzie. Więc tutaj chyba też tego to wiesz, w Polsce nie można... W Polsce nie można obejrzeć Dragon Balla po polsku legalnie, tak? Poza Kanal Plusem ale też Dragon Balla z napisami, a nie z kraju, w którym, tak jak mówię, w latach 90. wszyscy jarali się Dragon Ballem. Dzisiaj ja nie mogę ze swoimi dziećmi obejrzeć Dragon Balla. Legalnie. Tak, ja muszę skrakować i ściągnąć gdzieś tam polskie wersje z francuskiej licencji. Co mi się wydaje absurdalne, nie? No jest to absurdalne, wiesz, albo możesz subskrybować takiego Crunchyrolla, ale oczywiście tam masz wersję tylko w języku angielskim, więc to jest, no niestety, nie wiem, wiesz, czego to się tyczy, czy po prostu są to jakieś głębsze problemy, czy po prostu jest to na tyle niepopularny jednak produkt wciąż, że nie chcą inwestować, wiesz, no bo jednak widać gdzieś tam rozszerzenie tego rynku, przynajmniej na kina, nie, że gdzieś tam to się dzieje. A szkoda, wiesz, Netflix też dość mocno uderzył i jednak gdzieś tam ostatnio były jakieś dane chyba statystyczne udostępniane, że anime to jest gruba działka w ogóle Netflixa, która im tam pozwala zarabiać masę dodatkowych pieniążków, więc i w Polsce też je tak wprowadzają, nie? Te napisy są. Tylko jest tego dużo więcej na zachodzie po prostu niż u nas jeszcze. Tak, no jakby całe pokolenie fanów, czy no całe anime
wyrosło najpierw na Polonii 1 i tam, już nie pamiętam jak się nazywał ten producent, ale to jakby ktoś po prostu wystarczająco szalony w latach 80. Późnych, tak, wymyślił, że ściągnijmy to do Polski i jakby dajmy temu polskiego lektora, tak. I od tego się zaczęło, no bo jakby ściągaj rzeczy z Japonii i wiesz, po angielsku czy w oryginale, no to każdy, zawsze znajdzie się paru wariatów, ale to nie o to chodzi. I jakby Dragon Ball i Pokémony kontynuowały to, no będąc przetłumaczone, tak. Nikt by tego nie rozszerzyłoby się zjawisko, gdyby nie polskie tłumaczenie. Dokładnie. Dobrze, ale idźmy do Silent Hilla, zmierzajmy. Bo chyba się gdzieś zatrzymaliśmy na poziomie, że odszedłeś, czy najpierw anime, a potem gaming i potem w którą stronę. Słuchaj, mam nadzieję, że mnie słyszysz dobrze, bo twój obraz mi się właśnie... Tak, ja właśnie widzę, że się sfrizowaliśmy, ale to tak, niestety muszę na bardzo smutnej mince, no już zrobimy jakąś przerwę. Ale to ty tłumacz, ludzie są tu, jeśli są, to słuchają ciebie bardziej niż mnie, więc opowiedz nam swoje story. Słuchaj, dobrze, ja już tutaj zmierzam do sedna tematu. Wiesz, ja zaczynałem od właśnie anime, Amigi 500, gdzieś tam ta fascynacja grami się pojawiła i przede wszystkim muzyki, jak to brzmi. Ja wiesz, w sumie zaczynałem od fascynacji soundtrackami. Właśnie do anime, do filmów, potem pojawiła się gdzieś tam fascynacja grami i to, jak to jest stworzone. I tak naprawdę, wiesz, cała moja kariera wiązała się z Blueberem już od dawna, bo wiesz, ja zaczynałem pracę w takiej firmie, która się nazywa Nibris. I to był taki bardzo, bardzo wczesny Blueber. My żeśmy robili taką gierkę Sadness na Nintendo Wii. Nie wiem, czy pamiętasz tę konsolę? Pewnie pamiętasz. Tak, no do dziś pamiętam, wiesz, wieczory spędzone, bo jakby koncepcja była super i... Tak. To tam dzisiaj ja nie wiem, czemu dzisiaj się gdzieś tam na forach raczej mówi, że Wii było porażką. Moim zdaniem absolutnie. Tak, gdzieś... Wii? To super konsola. No to może faktycznie gdzieś to takie te Wii U się przykleiło do samego Wii, ale to już, no nieważne, no. Ale to fantastyczna rzecz była, nie? No ale wiesz, tak, i działałem z firmą Nibris, potem wiesz, miałem przygody z różnymi tak naprawdę firmami, wiesz, w Reality Pump Studios robiliśmy Towards 2, potem żeśmy zrobili taki duży dodatek Pirates of the Flying Fortress, potem, wiesz, pracowałem w Artifex Mundi przez parę lat nad różnymi gierkami. No i potem wróciłem tak naprawdę do Bluebera i chyba moim pierwszym tytułem, dla którego wróciłem, była taka gra Basement Crawl, która była gdzieś tam dość kiepska i nie wyszła i ja przyszedłem jako część ekipy, która miała troszkę ten tytuł zmienić i gdzieś tam podnieść, a potem zrobiliśmy wspólnie jako taki eksperyment Layers of Fear, nie? I to była gierka, która była inspirowana tytułem PT, który był taki demem technologicznym Silent Hilla, nie? Na PlayStation 4 to było? PlayStation 4 jeszcze, nie? Już chyba. Nie wiem. I wiesz, to ten Layers of Fear odniósł oczywiście sukces, potem zaczęliśmy inne gierki robić, zrobiliśmy Observera z Rutgerem Hauerem, potem zrobiliśmy Medium, no i tak to potem koło się zatoczyło i wiesz, i zrobiliśmy oczywiście Silent Hilla 2, remake. No i jak się pracowało przy Silent Hillu, no? Bo mniemam, że to jest chyba spełnienie marzeń dla każdego dzieciaka chcącego robić przy grach, robić gry. To jest spełnienie marzeń, dopóki nie zaczniesz nad tym pracować. Nie, no, dlatego powiedz, jak bardzo to są marzenia. To są oczywiście żarty. Nie, no wiesz, ja też nie mogę zbyt wiele mówić ze względu na umowy, które obowiązują między Konami a Blueberem. Natomiast wiesz, jest to w pewnym sensie spełnienie marzeń, bo gdzieś tam ten Silent Hill zawsze był taką inspiracją. No nie? To był tytuł, który ja dobrze w sumie pamiętam za dzieciaka i wiesz, on zrobił ogromne wrażenie i mieć możliwość odtwarzania tego na nowo.
było na pewno niesamowite na początku. Potem zaczęła się wkradać presja jednak do tematu, no bo wiesz, okazało się, że Silent Hill jest marką, która posiada, znaczy okazało się, no każdy o tym wiedział, nie? Tylko jak się z tym stykasz, to robi jeszcze większe wrażenie. Po prostu ilość fanów i takich ultrafanów i takich ludzi, którzy po prostu potrafią cię zagiąć byle pytaniem związanym z lore, wiesz, czy nawet z dźwiękami, czy nawet z muzą, wiesz, była naprawdę przytłaczająca, nie? Więc z tym trzeba było się zmierzyć troszeczkę, z tym takim, wiesz, z poprzeczką uniesioną tak wysoko, że tak naprawdę przecież na początku nikt w ogóle w ten projekt nasz nie wierzył. No bo wiesz, doświadczenia w tak wielkich grach Bloober też nigdy nie miał i tego typu rzeczy, nie? Tak? Była taka niewiara gdzieś tam? Była niewiara, no. Była straszna niewiara do tego stopnia, że przecież pierwsze jakieś informacje, jak zostały udostępnione o tworzeniu Silent Hilla, to tam jakby opinie ludzi, odpowiedź na to były negatywne. Nie? Większość było po prostu niedowiarków niż jakichś ludzi życzliwych Blooberowi, którzy by stwierdzili, że ej, super, robią Silent Hilla, no to niech się wykażą i tak dalej. Nie, raczej było coś takiego, że kurde, przecież oni tego nie zrobią. Trochę się nie dziwię, bo oczywiście firma nie miała doświadczenia w tak dużych tytułach, w grach TPP, tak skomplikowanych i tak dalej. No, dotychczas to były głównie walking symulatory, więc, czyli wiesz, symulatory chodzenia, potocznie zwane, więc troszkę nie ma co się też dziwić, nie? Ale fajnie było ostatecznie udowodnić, że da się coś takiego zrobić, nie? To tylko wiesz, jakby tak się na tym... Bo ja powiem szczerze, nie jestem troszeczkę zaskoczony, tak? Bo nie słyszałem tego w ten sposób. Może po prostu za mało gdzieś tam doczytywałem się w komentarzach, czy gdzieś tam na forach. Bo rozumiem, że to pewnie było bardziej zachodnie community, które... No sporo, tak, no zachodnie to tutaj najbardziej mimo wszystko, nie? Tak, Bo tak. tutaj jakby wiesz, my lokalnie rozumiemy, że Bloober to nie tak po prostu Bloober, tylko i Layersi, i Observer, i Medium, no i po drodze jeszcze Blair Witch, tak, więc jakby tam no, było tych projektów, tak, to wręcz jakby naturalna trajektoria rozwojowa, więc i zresztą plotki się obijały na pewno po tej takiej banieczce inwestycyjno-growo-twitterowej od dłuższego czasu, tak, więc to ogłoszenie ani nie było jakimś strasznym zaskoczeniem, ani tym bardziej jakimś powodem do narzekań wręcz, że tak, no dacie radę, no jakżeby inaczej. Nie? Ja miałem takie przeświadczenie, nie? Więc jakby jeśli amerykańscy fani byli sceptyczni, no to tylko pokazuje, jak jeszcze dużo mamy pracę do zrobienia, żeby chyba ten polski brand game devowy nadal jednak trzeba go wzmacniać, tak? No albo jednocześnie też... Też troszkę jest tak, że no też żyjemy teraz w takich czasach, ludzie, wiadomo, gdzieś dobrze się sprzedaje, jednak lepiej się sprzedaje przynajmniej to negatywne podejście do różnych rzeczy. No nie? Gdzieś tam widać to na YouTubie, szczególnie jak się ostatnio okazał Assassin's Creed Shadows, no nie? To gdzieś tam dominują jednak te materiały, gdzieś tam z wielkimi napisami, jak to jest strasznie słabe i złe i tak dalej. I to się dobrze sprzedaje i to też jednak było tak z Silentem, nie? Tych materiałów, które po prostu gdzieś tam już osądzały, analizowały, wyciągały różne rzeczy z wczesnych gier i tak dalej i próbowały udowodnić, że to będzie absolutny flop i tragedia, to tego było bardzo dużo. No i dobrze, no jakby, a ty grałeś w ogóle w nowego Asasyna, czy jakim jesteś graczem w ogóle? Czyli może nie jesteś graczem? Ja dość sporo gram. Tak, ja mam około 30 godzin mam na razie wklepane w Asasyny. No. No, To się podoba. No. Ja lubię klimaty japońskie. Bardzo lubię Ghost of Tsushima i gdzieś chyba mi bardzo gdzieś tam przypadł do gustu ten taki hipnotyczny styl tej gry, nie? Że tak, to jest takie zen trochę. No mi się podoba. Ja muszę przyznać, że świat mnie dość porwał. Ale zobaczymy, czy skończę, bo akurat jeśli chodzi o Asasyny, szczególnie Valhalla, to ja mam duży problem ze skończeniem tych gier. No ale chyba dobrze, że w końcu gdzieś tam zaczęły się przybijać te głosy, że one muszą być krótsze i jednak te platynowanie tego typu tytułów, one tam morduje tak naprawdę wszystkich, no bo co za zysk nawet dla samego Ubisoftu, że gracze robią po 200 godzin, czy po 180.
Wiesz, w zawsze mnie grze. zastanawia, jak oni podchodzą do takich rzeczy czysto gameplayowych w takiej grze, nie? Bo wiesz, oni teoretycznie robią grę single player, ale to jest stworzone jako gra usługa, no nie? Że sobie wchodzisz do gry i masz ten sklep z mikrotransakcjami i to sobie możesz kupić różne boosty do experience'u, możesz sobie kupić różne, wiesz, bronie, skiny i tak dalej i możesz sobie, wiesz, jak kupujesz boost do experience, to znaczy, że sama gra musi być też na tyle żmudna, żebyś ty miał ochotę sięgnąć po to. Więc to podejście, podejrzewam, że tam są, wiesz, no, muszą być spore klasze między ludźmi, którzy gdzieś tam chcą tą fabułę w miarę sprawnie poprowadzić i gdzieś tam ktoś pewnie na jakimś etapie mówi, że słuchajcie, to za szybko idzie i trzeba troszkę... No Valhalla była dla mnie takim koszmarem, muszę przyznać. Shadows jest dla mnie dużo lepszy, bo mam wrażenie że też, że jest krótszy. Natomiast Valhalla ciągnęła się po prostu niemiłosiernie i tam nie dałem rady tego skończyć. I też grałem chyba coś koło 60 godzin, nie miałem takiego prawdziwego poczucia, że progresuję tak naprawdę gdzieś tam w tej fabule, więc bałem się tego w Shadows, ale jest troszkę lepiej, natomiast ja też rozumiem ludzi, którzy mówią, że jest to gra nudna. No nie? Ja po prostu lubię ten świat, więc chyba... Pomimo, że na Valhalla był jakby takie bardzo pozytywne jaranko, tak? Z tego, co ja przynajmniej pamiętam, tak? Bo i trailer był no, zajebisty, tak? To sobie ustalmy, tak? Bo trailer taki był i to ciśnienie było, ale to, no, nie wiem, czy to kwestia wikingów, czy jakby takiej potrzeby takiej ogólnej, trendowej. Ale to już sobie zostawmy. A co teraz z nowymi projektami? Czy projektem, tak? No bo jakby o wszystkim, znaczy o niczym mi nie możesz powiedzieć, pewnie. A o czym możesz mi powiedzieć? O tak cię spytam. Nie. Wiesz, jeszcze nie, ale troszkę chyba mogę wspomnieć, bo to już zostało oficjalnie ogłoszone, prawda? Że pracujemy nad kolejną grą z blueberami. I to się nazywa Chronos The New Dawn i to jest nowy chyba tytuł. tak. No, to jest nowy, wiesz, tytuł po Silent Hill. Jest to survival horror w klimatach science fiction. I myślę, że to będzie bardzo ciekawy tytuł. On się dzieje w ogóle w Polsce, gdzieś tam w Nowej Hucie, przyszłości i przeszłości. Muzyka jest, wiesz, mocno inspirowana jakimiś tam klimatami The Thing i Stranger Things i jakieś takie, wiesz, staraliśmy się, żeby podejść zarówno dźwiękowo, jak i muzycznie w sposób taki retro troszeczkę, czyli taki... To jest dobre, to jest dobra w ogóle informacja. Żeśmy z zespołem byli wspólnie na seansie Alien Romulus i dźwięk, który jest w tym filmie, jest fenomenalny, muszę przyznać. Nie? Te wszystkie stare komputery, które gdzieś tam brzmią na tym statku, szczególnie na początku filmu, one się w super sposób odzywają. I tak samo gra Alien Isolation, więc to są takie rzeczy, które nas mocno zainspirowały przy tym Chronosie. Ja oczywiście nie mogę szczegółów powiedzieć, jak rozgrywka wygląda i wiesz, i troszkę już było przez drogiego Jacka i Wojtka ogłaszane ostatnio w Dev Diariesach, ale tam więcej informacji będzie niedługo na ten temat. Ale nie będzie polskiego alternatywnego post-apo disco polo, bo to lata 80. Nie? O nie, absolutnie. Nie zabrzmi gdzieś tam w radiu, że jako smaczek, że możesz odnaleźć... Cholera, ja nie jestem fanem disco polo, wiesz? No tak, ale jakby Polska lat 80. jednak to było disco polo, tak? On się... Wiesz, bardziej punk, jakaś muzyka rockowa to jest coś, co jest związane z niektórymi bohaterami z gry, więc coś takiego być może się pojawi, nie? Po prostu nie ma miejsca na tego typu smaczki akurat w tej historii, ale jest miejsce na inne, więc no, myślę, że będzie fajnie. No czy to Mortalion by się dobrze zgrał z jakąś taką post-apo, wiesz, specyfiką. Pytanie mamy z YouTube'a, czemu Silent Hill 2 nie ma w nominacjach na Digital Dragons? Ale nie wiem, czy odpowiemy na to pytanie. Ciężkie pytanie, które zadał. Takie z grubej rury i bardzo na czasie też, bo to jest temat, który... Dziękujemy za pytanie. Z którym z którym zmagamy się właśnie od paru dni ładnych. Otóż z tego, co mi wiadomo i jak toczyliśmy w naszym gronie audio w Polsce, ponoć jest to spowodowane tym, iż organizator stwierdził i zmienił regulamin, czy tam wprowadził takie zasady do regulaminu, że nie będzie uznawał remake'ów, remasterów i różnych tego typu gier i również early accessów, ponieważ mieli za to jakieś tam problemy w poprzednich latach. No jest to dość gorący temat, ponieważ ja muszę przyznać, że jestem tą informacją dość sfrustrowany,
I czytaliśmy ten regulamin Digitalsów dość skrupulatnie wczoraj i nie znaleźliśmy takiej informacji o czymś takim. A jeżeli była ochota, żeby pewne rzeczy zmienić w tym regulaminie, to być może wystarczyło po prostu zapytać się i wyciągnąć rękę i porozmawiać i zapytać się, na czym polegała ta produkcja i być może byśmy wtedy rozwiali wszelkie wątpliwości co do tego, jak ta gra została tworzona i na ile korzysta ze starej wersji sprzed 23 lat. No ale niestety, no jest jak jest i to już się stało i nic już z tym nie zrobimy. Ale może na Geeku, na PGA może dostaniecie jakąś tam chociaż nominację. Może, słuchaj, jakby drogi widzu, dostaliśmy parę nominacji na The Game Awards, to jest też dość duże show, więc chociaż tak, tyle. Tak. No dobrze, czyli Ortalionku i późnych lat 90. tego wczesnego polskiego disco polo w Kronosie nie będzie. Będzie punk. No nie wiem jeszcze, ale wiesz, no punk będzie, wiesz, to tak, to takie wczesne lata, przynajmniej się staramy, żeby tam jakiś klimat, ale ogólnie, no wydaje mi się, że kwestia audio będzie bardzo klimatyczna, naprawdę. Okej, ale nadal bardziej Stranger Things niż Dark, tak? Bo jakby mi się Kronos bardzo, no oczywiście BioShock, ale mi bardziej tak podeszło, kurde, BioShock nie, Dark jak najbardziej. Wiesz, ja ci powiem, że... Pomijam, że to super do niemieckiego targetu, nie? Bo Niemcy jakby czają schodzi, jakby tą meblościankę oni kojarzą, bo oni ją mieli u siebie tam dekadę wcześniej, więc tą samą łyżką babcia mieszała herbatę, nie? Oj tak. Dark jak najbardziej, słuchaj, to jest jeden z... Ja w ogóle uwielbiam ten serial i uwielbiam też soundtrack, który tam jest, nie? Zresztą on troszkę gdzieś tak pokazał, bo wiesz, on skręcił w trochę taki skandynawski trochę styl tworzenia muzy, ale właśnie w naszych rejonach bardziej. No mi się, wiesz, jak najbardziej, myślę, że sporo tam takich klimatów się znajdzie też. Ale przy całej mojej fascynacji retro syntami, tego jak wiesz, jak to wszystko może zabrzmieć w takim bardzo, bardzo klasycznym, horrorowym stylu lat 80., to myślę, że jak ktoś lubi takie klimaty, to powinno być fajnie. Okay. A czy już kawałki udostępnione w sieci, więc można posłuchać. Dobrze, a czy już zrobiłeś taką swoją muzykę marzeń? To same pytania z grubej rury w ogóle. Ja samo przyszło. Czekaj, tylko przeczytam od tegoż samego wideo. Gratuluję, SH2 czeka już na dysku, na ogranie. Gratuluję nominacji i sporego docenienia za granicą. Lepiej punk niż disco polo, więc jakby jest wsparcie. Jest wsparcie dla punka, nie dla Ortalionku. Dobrze. Ale tak, proszę. Kochana, bo ja staram się jakby, wiesz, myśleć jakby twoją stroną. Nie jestem audiofilem, ale jakby lubię słuchać, może nawet bardziej śpiewać czasami, ale jakby nadal mam cheersy na paru jakby kawałkach różnych. I tak przetwarzam to sobie, że jakbym był już człowiekiem w twoim wieku z takim doświadczeniem, to bym chciał móc powiedzieć, okej, to jest to, co zawsze chciałem zrobić. Ten typ taki jednego, dwóch kawałków, czy cały soundtrack, który miał przekazać to i on był w tego typu grze i przekazał ten i ten feeling. Jasne. Czy miałeś coś takiego? Czy to jest jakby jeszcze przed tobą? Czy już miałeś i masz kolejny? Wiesz co, to jest ciężkie pytanie na tyle, że wiesz, no wraz z tym doświadczeniem i z tym, nad iloma projektami się pracowało, troszkę się nabiera tej takiej, Jezus, jak to nazwać, wiesz, to nie wiem, czy pokory, czy znudzenia, wiesz, jakby, czy może trochę wypalenia, wiesz, ja też byłem w tym momencie, gdzie byłem trochę wypalony ilością rzeczy, które gdzieś tam robiłem i teraz już robię dużo, staram się przynajmniej robić dużo mniej. Wiesz, gdy my się dowiedzieliśmy, że będziemy pracować nad Silent Hillem, to była niesamowita informacja i ja myślę, że to jest taki highlight, zwłaszcza, że wiesz, ja odbieram zarówno muzykę, jak i dźwięk jako całość, wiesz, to są rzeczy, którymi ja się zajmuję jako dyrektor audio właśnie w Blueberze, ale też jako kompozytor, więc to są takie rzeczy, dźwięk, muza, to są dla mnie rzeczy w tego typu produkcjach nieoddzielne, czy w jakichkolwiek produkcjach tak naprawdę, czy filmowych, czy wiesz, czy growych, no nie, tak naprawdę, więc mnie
ta całość, to mnie bardzo fascynuje i zawsze mnie fascynowało. I na pewno możliwość uczestniczenia w takich produkcjach, którymi gdzieś można mocno sterować emocjami widza, no to zawsze gdzieś tam był mój cel. Więc ja się spełniam, wiesz, w tym, co robię. Ciężko mi powiedzieć, czy wiesz, no, wiadomo, żeby się chciało zrobić soundtrack, pracować nad rzeczami do kolejnej Duny, nie? No bo to jest dla mnie absolutne mistrzostwo świata, co tam, wiesz, powstało, jeśli chodzi o sound. Muzykę zresztą też, no ale wiesz, też starajmy się tak, wiesz, to nie o to chodzi też, żeby przychodzić do pracy i kurde, teraz robię i na pewno kiedyś się uda zrobić coś jeszcze większego i tak dalej. Czekaj, nie? sprawdzę LinkedIna, czy już do mnie z Duny trójki pisali, że może chcę coś dorobić. Pisali, kurde. Nie, wiesz, cieszę się z tego, co robię, nie mam po prostu jakiegoś takiego super, ale na pewno są jakieś takie rzeczy, które bym chciał zrobić, no nie? Na pewno mogę ci powiedzieć, że dla mnie, oczywiście poza Silent Hillem, tak jak mówię, no, praca przy tym to była czysta przyjemność, ale też ogromne wyzwanie i spory stres, nie? Natomiast rzeczy typu, wiesz, Arrival, na przykład Johanna Johanssona, ścieżka dźwiękowa, nie? Czy właśnie Denis Villeneuve'a też, wiesz, jakieś właśnie Duna, no takie rzeczy mnie mocno fascynują i gdzieś możliwość uczestniczenia w takim projekcie kiedyś byłoby super. Czyli sci-fiowo, okej. Dobrze. Czy bardziej opera sci-fiowo niż... Tak, myślę, że, no ja wiesz, chyba moim ulubionym gatunkiem akurat jest faktycznie science fiction, no. Ja powiem ci szczerze, się mocno zastanawiam, bo jakby sporo science fiction powstaje, tak? No Duna jest tylko jakby tip of the iceberg, ale nie wiem, czy znasz tego książkę Hyperiona, czy Hyperion, i on miał powstawać, ostatecznie chyba go zawiesili. I powiem szczerze, nie wiem. A to się wykrzaczyło jakoś? Już tego nie robią? Chyba się, bo to miał Ryan Reynolds robić, gdzieś tam były jakieś plotki, ostatecznie nie wiem, co z tego wyjdzie. Niemniej, no, tych seriali i filmów sci-fiowych, operowych, albo tych takich w skali magna i mega epickiej, tak? Ta muzyka już jest. Ja się zastanawiam, co da się zrobić i wizualnie, i audio bardziej niż zrobiła Duna, tak? No bo po Władcy Pierścieni ciężko było zrobić kolejny super lepszy albo porównywalny film fantasy. I się zastanawiam, czy Duna nam nie zafunduje takiego problemu. To jest to, że to jest topka, nie? To jest po prostu rzecz, która powstaje raz na ileś tam lat i przez długo nic nie ma nic, a potem się ukazuje coś znowu. Ale z reguły są to jakieś prace takich wizjonerów typu właśnie Christopher Nolan albo Denis Villeneuve, wiesz, nie ma za dużo takich produkcji, nie? Ale bo wiesz, to chyba dobrze mimo wszystko, nie? Że raz na jakiś czas powstaje takie dzieło, że idziesz do kina i wiesz, że będziesz miał ciary. I wiesz, że tam po prostu wszyscy, którzy pracowali nad tym projektem, to byli ludzie na właściwym miejscu, nie? No takie rzeczy mnie fascynują. Muszę przyznać, że wiesz, projekty właśnie, które gdzieś tam wyzwalają w ludziach taką pasję, no to jest dla mnie zdecydowanie najważniejsze, nie? Dobrze, ale rozumiem, że tam z tyłu głowy masz, żeby do Piotra Babiena w którymś momencie podejść swojej stary, może byśmy jakoś tam space operę walnęli, co ty na to? Bo słyszałem, że tak, że się dobrze się sprzeda, no na pewno. Tak. Na pewno dobrze będzie. Ale wiesz, jakby, no to też taki w świecie growym to też ciężki gatunek tak naprawdę, tak? Bo takich space opera w takim stylu jak Duna, czy potencjalnie Hyperion, czy to by miała być gra, czy serial, czy film. Jakby tutaj jest takie trochę przebicie, nie? Jakby ja rozumiem, że dlaczego Duna powstaje teraz jako gra MMORPG. Jakby rozumiem to założenie i rozumiem, że stworzenie obok filmu równolegle dobrej jakości high-endowego, AAA-owego RPG byłby mega trudne. To jest w ogóle strasznie smutne, wiesz, bo jak mówisz o space operze w grach, to mi od razu przychodzi na myśl Mass Effect, który jest jedną w ogóle z moich ulubionych gier ever, tak naprawdę. I teraz w ogóle chyba część tych ludzi stworzyła własne studio, prawda? I teraz robią grę
Ojej, ostatnio były takie fajne zajawki z Matthew McConaugheyem i nawet kawałek gameplayu pokazali. O, widzisz, No, ominęło mnie, wyleciała ale mi z- muszę znaleźć. Wyleciała mi z głowy nazwa, ale to była taka trochę odpowiedź na Dragon Age Veilguard, który się ukazał i zaraz mniej więcej w podobnym momencie gdzieś tam pokazał się trailer do tej nowej gry sci-fi, właśnie tego studia od ex-ludzi właśnie z BioWare'u. Bardzo fajnie to wygląda, muszę przyznać. Nie pamiętam nazwy niestety, może ktoś będzie pamiętał na czacie. Jak ktoś się zgłosi, dam znać. W każdym razie trudny gatunek, więc rozumiem, że trzeba będzie poczekać na tą ukochaną muzykę. No ale dobrze, to mamy. I teraz jeśli mogę, bo rozumiem, że biznes w grach nie jest jakby twoim fokusem tak na dzisiaj, ale jednocześnie branża audio czy service providing, jeśli się do tego podchodzi outsourcowo, to jest olbrzymi segment rynku. I jednocześnie też chyba nasz lokalnie no całkiem sobie tam radzimy. Paru tych twórców audio u nas fajnych jest w Polsce. A powiedz mi, jak to widzisz jako kawałek rynku, będąc tam w środku, tak? Czy to idzie równolegle z rozwojem całego rynku, czy robimy dobre i lepsze rzeczy? Jak możemy porównać robienie gier, robienie muzyki w grach, audio w grach w Polsce do na przykład branży filmowej, telewizyjnej? Czy masz jakieś takie porównanie? O, filmowo-telewizyjny. O, to tego się nie spodziewałem. Słuchaj, no nie, no filmowo-telewizyjne to tak średnio to wygląda, muszę przyznać, jak na razie, jeśli chodzi o... Tylko, że wiesz, my nie mamy za dużo takich... Jeżeli chodzi o filmy, to my tak dość monotematycznie idziemy, nie? W kinach i serialach, nie? Choć jest ostatnio coraz więcej thrillerów, ale to nie są jakieś takie rzeczy, które są odjechane mocniej, nie? Science fiction to u nas tak raczej nie doświadczysz, czy tam jakiś takich bardziej... Teraz chyba będzie na Netflixie jakiś taki kanał, serial o UFO. Gdzieś tylko widziałem mema, że ktoś się podśmiewał, bodajże z Przesmyku, który jest na Maxie, że jest standardowym template'em robienia polskich seriali. W sensie remote lokacja w Polsce, czy to Bieszczady, Suwałki albo gdzieś tam. Główny bohater, policjant po przejściach, po rozwodzie i tego z problemem alkoholowym. Twarda laska, która jest drugą postacią, ale w środku jest wrażliwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I mamy ten taki polski template po prostu filmu semi-thrillera kryminalistycznego, który to chyba jest nasz problem. To też się nie wzięło z przypadku, mimo wszystko, wydaje mi się, bo przecież są fantastyczne rzeczy, które zostały zrobione na tą modłę też, nie? Wielka Woda, wiesz, Tak. Royst, no nie, wszystkie sezony, no to są absolutnie dla mnie wybitne seriale, więc i też dźwiękowo w ogóle, no nie? W ogóle rzeczy Holubka są świetnie udźwiękowione i mają świetnie zrobione dialogi dla odmiany. Czyli jesteś człowiekiem audio, więc ty mi powiedz, dlaczego... Znaczy nie wiem, czy dasz radę odpowiedzieć. Nie dam rady. Już wiem, o co mnie zapytasz, czy dlaczego Tak? takie... A powiedz... Nie dam rady. Nie wiem, wiesz, bo jak robią... O co się chce spytać, powiedz. No pewnie o to, dlaczego robią tak kiepsko dialogi, że nie możesz odróżnić, co tam Tak, mówią, nie słyszę. Ja nie słyszę polskich filmów. Ja na polskich filmach, zwłaszcza jeśli są o gangsterach, ja muszę włączyć napisy, bo ja nie rozumiem, co oni do mnie mówią. Tak, to prawda. No, Czy to jest problem ze mną? Czy to jest problem z mikrofonami w polskiej filmówce? Czy... Nie. Ale zauważ, że nie wszędzie jest ten problem. Nie? Właśnie na przykład w takiej Wielkiej Wodzie albo Royście dialogi są bardzo dobrze nagrane. Mamy niewiele takich dobrych studiów, które tam robią. Warto podpatrzeć się, jak to robił i uderzać po prostu. Chyba tam. Nie, no to jest ogromny problem z polskimi produkcjami. A z kolei tego problemu nie ma w filmach, które są dubbingowane. W sensie w animacjach, które są dubbingowane. Ale ty nie wiesz, dlaczego tak jest. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że nieodpowiedni ludzie pracują na tym. Dobrze. Ale to w dużym skrócie, bo tak jak dzisiaj, wiesz, rozmawiamy o audio i trochę o branży, gdzieś tak wpadło mi do głowy, że tak naprawdę jak ktoś jest trochę takim audiofilem i stara się albo zaczyna, albo już trochę pracuje w tej branży i się zastanawia, w którą stronę pójść. Czy a może gry, a może telewizja, a może coś tam, reklama, niech będzie,
To mnie, że tak naprawdę to w polskim game devie możesz zrobić może kiedyś w jakiejś tam niedalekiej przyszłości, nie wiem, niech będzie alternatywy dla Mass Effecta, tak? Bo w polskim kinie i w polskiej telewizji i w polskich reklamach nigdy nie będziesz miał chyba możliwości pracować przy tak dużych globalnych produktach i produkcjach. To zależy, czego się szuka. Wiesz, teraz bardzo popularne, jeśli chodzi o stricte muzę już, no nie, to bardzo popularne jest na przykład tworzenie muzyki pod stoki, czyli wiesz, pod biblioteki, no nie, tworzy się i tego też coraz więcej z Polski wychodzi chyba. Tylko że wiesz, to też zależy, czego się szuka. No jeżeli chcesz pracować przy reklamach, to jest zupełnie inny rynek i zupełnie inny rodzaj pracy też. Wiesz, więcej stresu. Ja miałem okazję troszkę siedzieć w reklamie i to jest coś, co mi osobiście bardzo nie odpowiadało. Wiesz, bardzo późne godziny pracy, bardzo nieoczekiwane telefony od producentów, że trzeba coś zrobić na 3:00 w nocy na przykład, no nie? Więc to ja się przy tym strasznie męczyłem i to nie było zupełnie dla mnie. Praca w takim game devie kontra praca w filmie, to też jest, wiesz, różni się to oczywiście długością tego, jak to powstaje, no bo wiesz, film powstaje w rok na przykład, prawda, a jednak gry powstają przez parę lat, nie? 3-4 lata to jest taka normalka, jeżeli chce się zrobić coś większego. Też ryzyko jest strasznie duże, też mamy teraz kryzys, wiesz, sporo zwolnień w game devie, więc różnie. Ale wydaje mi się, że przynajmniej jeżeli chodzi o stałą pracę, no bo to też trzeba dołożyć do tego, czy ktoś chce być bardziej freelancerem, bo tak, wiesz, film się kojarzy bardziej z taką freelancerką. Jeżeli jesteś kompozytorem muzyki filmowej, no to trzeba sobie wyrobić w jakiś tam sposób nazwisko i gdzieś tam te zlecenie łapać, ale to też nie jest łatwe, bo to jest hermetyczne środowisko. Wiesz, tam z reguły, tam się powtarzają w miarę te same nazwiska. Nie tak łatwo jest wejść po prostu w ten światek, no nie? Chociaż ostatnio też w sumie dzięki FMF-owi, dzięki konkursom, jest Young Music Talent Award, prawda? Jest dużo fajnych inicjatyw, które gdzieś tam pokazują te młode talenty i oni gdzieś tam robią coraz więcej fajnych rzeczy. Więc jest coraz lepiej. Game dev oczywiście też nie jest łatwy, prawda, ze względu na ten kryzys i tak dalej. Natomiast jeżeli chcesz się zaczepić na stałe i mieć jakieś takie bardziej stałe źródło zatrudnienia i pieniążki co miesiąc, no to jest super wyjście, prawda, no bo pracujesz w firmie jako część całości i przez dłuższy czas, nie? No właśnie, bo to chyba jest komfortowe jednak warunki pracy w porównaniu do całej reszty, a tym bardziej no, jednak kreatywnych biznesów, filmów i telewizji. Więc polecasz dla wszystkich bardziej pracę w game devie niż na wspólnej. Na wspólnej, coś byś tam zrobiło, na wspólnej może. Nie, wiesz co, no, ja ogólnie do tego zawsze dążyłem, żeby pracować w game devie i to mi się udało i wiesz, ma to swoje plusy, ma to swoje minusy, jak każda praca tak naprawdę, nie? To nie jest tak, że jedna praca jest totalnie zła, ale będę to robił, druga praca... Jakby, wiesz, ja zawsze lubiłem pracę kreatywną i różnych rzeczy się chwytałem, ale to, że ja mam po prostu gdzieś tam tą stabilność i wiesz, i mogę zapracować na rodzinę, wiesz, na dom, to mi to bardzo odpowiada. A poza tym też przychodzenie do pracy, poznawanie ludzi, gdzieś tam praca z teamem, wiesz, ja mam swój team fantastyczny. Ja to bardzo lubię, bardzo sobie cenię, więc mi taka praca odpowiada, ale też nie każdemu może to odpowiadać. Ja przecież mam bardzo wielu znajomych kompozytorów, którzy są totalnymi freelancerami i też to bardzo lubią, jak na przykład Austin Wintory, prawda, bardzo znany kompozytor światowy, no nie, on jest totalnym freelancerem. No z kolei taki Borysław Slawow, który tworzył muzę do Baldur's Gate'a 3, no to on bardziej pracuje in-house w Larianie, nie? Larian Studios, więc... Wiesz, bardzo różnie to się układa, ale na przykład w takim CD-pie, prawda, no to masz już tam chyba, nie wiem, chyba około 4 kompozytorów, albo 5 tam jest nawet, in-house'owych. Jeżeli chodzi stricte o muzę oczywiście, no bo jest jeszcze dział dźwięku też, więc i też chyba fajnie tak dojrzewać z projektem, nie? Że robisz coś przez parę lat i gdzieś tam jesteś na każdym etapie tego i potem wypuszczasz to do ludzi i widzisz, że to jest fajne. Albo nie. To tak też bywa, nie? Tak. Pytanko mamy od Dawida Bieguna. Dziękuję bardzo. Może z czapy, ale w przypadku Konami i Yamaoki, czy tam współpraca miała kształt bardziej akceptów po stronie Akiry, czy może jakiegoś rodzaju mentoringu?
Jeżeli chodzi o Silent Hilla 2, co? Wiesz co? To Pomidor. jest pomidor. Tak, no pomidor. No nie, no to jest rzecz, o której absolutnie nie mogę się wypowiadać. Nie, to jest rzecz, która faktycznie... wiesz, ja w Blueberze jestem audiodirem i generalnie wizja muzyki, która jest w naszych grach, ja za nią odpowiadam, wiesz. Natomiast oczywiście co do konkretów, co i jak, no nie mogę za bardzo się wypowiadać, bo wiesz, z reguły przy takich współpracach z tak dużymi korporacjami to jest tak, że musisz po prostu mieć na pewne rzeczy zgodę, więc żeby wiedzieć od kuchni co i jak, najpierw musiałbym gdzieś tam odpowiednie pewnie papiery albo pytania zadać i dostać na to approval. Ale była to w miarę, wydaje mi się, na tyle, na ile mogę powiedzieć, to była to dość organiczna współpraca. Okej, no to Dawid tłumaczy, że to jego dziennikarska przeszłość tutaj wyszło, że jak zadać pytanie, to prosto w piętach Hillsową. Ale tak, no, rozumiem, czy nie robiliście mentoringowego tripu do centrali, żeby poczuć feeling. Tak na zdrowie, no mentoringowego, nie, no wiesz, to ja małkę tam już, kiedy on tam ostatnio coś zrobił poza Silentem, 20 lat temu. No tak. No dobrze. Ja rozumiem, że to ciężkie są odpowiedzi. Już nie pamięta, gdzie sample w ogóle trzymał, nie? W której szufladzie. No tak, no. Wiesz, i też trochę się odbiorca zmienił jednak przez te 10-20 lat, tak? Te ucho jest zupełnie inne. Pomimo, że no nie, to może akurat przykład będzie średni, ale jest chyba na Maxie też ten reality show hip-hopowy, gdzie tam wybierają młodych twórców. Kurde, już nie pamiętam niestety nazwy, ale obejrzeliśmy troszeczkę z czystej ciekawości. Jest trochę za szybko zmontowany, bardzo tak social mediowo, praktycznie jakbyś TikToka przeglądał na przyspieszeniu, ale jest masa młodych twórców hip-hopowych, raperów. I powiem szczerze, jak to sobie to oglądam, to jakby jako jakiś tam nadal słuchacz hip-hopu od tych późnych lat 90., to nadal jest całkiem fajny poziom. Te dzieciaki no oczywiście są młodzi i mają swój hip-hopowy brawado, ale to brzmi dobrze. Wbrew pozorom. Się zmieniło, ale jest dalej dobre, nie? Ja się nie znam na hip-hopie tak bardzo, natomiast bardzo szanuję, muszę przyznać. No to są ludzie, dla mnie to jest zawsze mega ciekawe, jak oni potrafią freestylować i jak szybko potrafią tworzyć zdania. Bo mój czas reakcji, mój lag z tym związany jest bardzo duży, więc bardzo szanuję, jak ktoś tak potrafi. Natomiast nie, ja lubię bardzo hip-hop, wiesz, Kendrick Lamar zresztą fantastyczną płytę ostatnio wydał znowu, nie? Więc... tak, ja nie wiem, ile bym musiał mieć czasu, żeby być na bieżąco z hip-hopem jako takim. Co też jest dla mnie trochę zaskoczeniem przez te wszystkie lata, bo mi się wydawało, że te 20 lat temu, bo Eminem i tak dalej, i po drodze masa innych twórców, ale że to będzie sinusoidalne, że jakby ten hip-hop będzie rósł, padał, a tak mi się wydaje, że on od no nie wiem, czy od Eminema, ale na pewno od jakichś tam doktora Dre i lat 90., to jako zjawisko wspiął się i jest absolutnie w czołówce i tam pozostaje, jakby ciężko mówić o muzyce mainstreamowej bez hip-hopu jako takiego, tak? No, bo to dzisiaj chyba jest, nie wiem, za 20-30% w ogóle muzyki takiej tej popularnej, tak? Co jakby, mówię, 20 lat temu nie było pewne, tak? To się wydawało jako jakaś tam kolejna moda, tak? A dzisiaj no, tych najmłodszych artystów amerykańskich, którzy są znani globalnie, wśród młodego odbiorcy jest kilkudziesięciu. Nawet być na bieżąco z częścią to jest szalone wyzwanie, także aż się boję, ile będą musiały moi chłopacy będą musieli spędzać na słuchanie muzyki. Ale to też jest zmiana, tak? No bo my tyle, kurde, muzyki nie słuchaliśmy. Bo był Winamp i było super, ale teraz dzieciaki jednak na Spotify'u... No wiesz,
Tak, no, dostęp do tego jest znacznie łatwiejszy. No, przecież ja mam sam, wiesz, konto Family na Spotify, no to mój syn szczególnie, bo moja córka jest jeszcze za mała, no, mój syn słucha tej muzyki. Zresztą bardzo lubi hip-hop. Też bardzo lubi Lamara, ma tam jakichś swoich ulubionych twórców, głównie właśnie z pogranicza hip-hopu. No to Co jest już ciekawe. wiesz, że możesz z nim ten show na HBO obejrzeć. Chyba na HBO, albo może on na Amazonie jest, kurde, widzisz, i już za dużo tego streaming zniszczył wszystko, no i Biło oczy, wiesz? czy to Rap Battle, czy jakkolwiek, kurde, nie wiem, aż zaraz muszę znaleźć. Ale dobrze, powiedz mi jeszcze w takim razie, co dalej? Jak wygląda dzisiaj kariera, to chyba mogę tak ci nazwać, takiego high-endowego dźwiękowca. Ja wiem, że dźwiękowiec to chyba trochę za mało powiedziane, bo to się kojarzy z wpinaniem kabelków. Ale jak wygląda kariera kogoś, kto ma za sobą parę fajnych tytułów, jest dyrektorem i znowuż w dużym studiu, dużej organizacji, też z dużymi perspektywami. Co teraz? Jak karierowo wygląda bycie takim wyspecjalizowanym deweloperem, jednak to nazwijmy? Co przed tobą jest karierowo, o tak nazwijmy. Tak podejdźmy do tego HR-owo pytania. Wiesz co, zobaczymy. Zobaczymy, co tam przyszłość przyniesie tak naprawdę. Wiesz, póki co to jest tak, że wiesz, tak jak ci mówiłem, ja sobie cenię tą stabilizację, więc to nie jest tak, że wiesz, bo przy okazji tego, że pracuję w Blueberze jako audio i kompozytor, to też mam tę możliwość, żeby tworzyć rzeczy obok. I wiesz, robię ostatnio taki nowy tytuł dla firmy One More Level, która zrobiła Ghost Runnera. Bardzo fajne cyber gierki. I też robimy kolejny tytuł tam w czasach napoleońskich. Ostatnio żeśmy tam udostępniali kawałeczek nawet z tego. Więc wiesz, u mnie to tak trochę kręci się wokół tego, że tutaj sobie pracuję dla Bluebera i robimy sobie wspólnie kolejne tytuły, a jeżeli obok się coś pojawi fajnego, no to wiesz, to biorę w tym udział. Być może będę mógł udostępnić jakieś informacje niedługo do serialu albo filmu, do którego będę robił stricte już muzę. Więc wiesz, ale nie mam tutaj nic ekscytującego do powiedzenia, bo ja sobie cenię, wiesz, mi się to podoba, że ja sobie rano wychodzę do studia i siedzę sobie z teamem i robimy sobie rzeczy i jeżeli sobie designujemy i planujemy, co zrobić dalej, więc moja kariera będzie się po prostu dalej z tym wiązała. To nie jest tak, że wiesz, że planuję nagle po prostu wiesz, wyjechać za granicę na przykład i siedzieć tam gdzieś, nie wiem, w ekipie Zimmera czy coś takiego, wiesz, bo nie mam takich ambicji. U nas w kraju jest na tyle fajnie teraz, że mamy naprawdę masę kreatywnej siły po prostu i dużo tych rzeczy powstaje, które są warte uwagi, nie? Szczególnie jeśli chodzi o gry, no to przecież jest masę tytułów. Zresztą my jesteśmy ogromną siłą teraz game devu, nie? I ludzie się tym ekscytują, ludzie, wiesz, czekają, wiesz, na kolejnego Cyberpunka, wiesz, na kolejnego Wiedźmina, wiesz, na kolejną grę Bluebera również, nie? To więc jest co, wiesz, co robić i na co czekać też i na czym się ekscytować, więc nie mogę powiedzieć nic więcej na ten temat, po prostu, wiesz, na razie robię to, co robię, skończymy z Blueberem Kronosa, to no zobaczymy, co będzie dalej. Okej. No dobrze, to jest też jakaś odpowiedź. Jakby ja cieszę się, że można mieć sobie, wypracować takie dobre miejsce karierowo, a co przyniesie przyszłość, to tak naprawdę whatever, tak, bo już jesteś trochę spełnionym pewnie człowiekiem. Pytanko jeszcze jedno od tejż samej osoby, co wcześniej. Czy macie jakieś porady dla świeżych muzyków i dźwiękowców? Bo zawsze jest tak, że nieważne jakie jest ogłoszenie o pracę, to zgłasza się kilka osób od muzy i co im mówić. Wiesz co, jak często mam rozmowy z różnymi dźwiękowcami
Wiesz, często jest tak, że ktoś aplikuje o posadę w game devie i nie gra w gry. To nie jest do końca fajne, nie? W sensie jak rozmawiasz z kimś i widzisz, że jest zainteresowany dźwiękiem, ale jednocześnie mówi, że nie ma czasu na sprawdzanie produkcji i tak dalej, to się trochę po prostu wykluczy ze sobą. Więc moją radą do takich osób zawsze jest, żeby jednak się zainteresować tym tematem, no nie? Bo wydaje mi się, że szczególnie teraz, jeśli chodzi o game dev, to z technologiami trzeba być na bieżąco. I tego, co jak powinno brzmieć i w jaki sposób jest implementowane, wiesz, i to naprawdę dużo daje. Więc to jest główna rada. I też, wiesz, słuchać rzeczy, które są fajne. I gdzieś tam próbować, wiesz, próbować to w jakiś tam sposób odtwarzać być może, albo wiesz, gdzieś tam przynajmniej robić research, w jaki sposób dane rzeczy zostały zrobione. Gdzieś tam brakuje, czasem w ludziach, wiesz, brakuje takiej iskry, nie? Że rozmawiasz z kimś i nie do końca gdzieś tam ktoś jest być może tak entuzjastyczny, jak powinien być, jeżeli aplikuje na posadę, na przykład, wiesz, sound designera. To jeśli będziesz ale robił rekrutację i ktoś będzie nadaktywny na rozmowie rekrutacyjnej, to może... musi być, nie? Nie, wiesz, chodzi o stricte taką ciekawość, wiesz, co i jak, że po prostu jest taki Alan Wake 2, no nie? I część tam sound designu jest naprawdę wybitna, nie? Więc warto to po prostu ograć, warto sprawdzić, warto być może o tym gdzieś tam coś powiedzieć. Takie rzeczy, nie? Żeby być w miarę na bieżąco tego, co się dzieje, szczególnie tych gierek, które gdzieś tam są zauważane, jeśli chodzi o stronę audio. Okej, czyli nie tylko być graczem, ale też ogrywać tak naprawdę najlepsze tytuły pod względem audio. Dobrze to robić, wiesz, dobrze być po prostu na bieżąco, natomiast wiesz, ludzie, którzy tworzą wiesz, często, no oczywiście najbardziej są szukani ludzie pełni pasji, nie? Ja mam dużo takich żółtych flag od ludzi, którzy na przykład zgłaszają się jako przykładowo, wiesz, sound designer do studia i wiesz, że ten sound designer tak naprawdę, bo gdzieś tam co chwilę to zaznacza, że ten sound designer po prostu tak naprawdę będzie chciał robić muzykę, nie? To już wiadomo, że to nie jest do końca to, wiesz, bo sound design i muzyka to są jednak inne rzeczy, no nie? I jeżeli szukasz stricte kogoś na stanowisko inżyniera dźwięku, czy twórcy, wiesz, dźwięku, to taka osoba, która na tym się potrafi skupić, wiesz, i ma do tego konkretnie pasję, to jest złoto, bo wbrew pozorom aż tak wielu takich osób nie ma, nie? Bardzo często na przykład są ludzie, którzy chcą być kompozytorami, ale wiedzą, że trochę łatwiej jest dostać pracę najpierw przy dźwięku, wiesz, i próbują od tej strony gdzieś tam a w ogóle to jak robię muzę, no to chętnie bym coś porobił. Jest niewielu takich ludzi z taką, znaczy niewielu, no ja stosunkowo nie spotkałem się z aż wieloma takimi pasjonatami stricte dźwięku, no, natomiast tych, którzy znam, są mega fantastyczni. W tym mój zespół i różni ludzie tam z niektórych firm, no to jest taka fajna cecha, wydaje mi się, nie? Jak aplikujesz na stanowisko, to bądź pasjonatem tego, co chcesz robić. Okej, czyli nie, no to ja rozumiem, że na LinkedInie wrzucisz po weekendzie posta, w które gry trzeba grać, żeby dostać u nas pracę. 5 gier zagrać. Do zagrania, zobacz to. Tak, ja myślę, że to absolutnie jest dla ciebie content na LinkedIna, bo wręcz aż się prosi o to. Zresztą w ogóle ja czasami widzę, że na LinkedInie jest dla mnie przynajmniej najciekawszy content taki do czytania. Nie? Jakby były moment, że był napchany takim ostrym promowankiem, jakby na pewno nadal jest w dużej mierze, ale na Twitterze czasami jest zbyt krzykliwie, ale żebym chciał przeczytać ciekawy wywód czyjś, taki faktycznie autorski, branżowy, no to ja go znajdę na LinkedInie, nigdzie indziej, tak? I potem się okazuje, że on jest ciekawszy i ma więcej insightów niż jakiś tam artykuł uznanego, nie wiem, czasopisma, tak? Czy medium po prostu, tak? Rozumiem. No zgadzam się, tak. No, Twitter to jest taki
No, już ustawić sobie tam bańkę w taki sposób, żebyś w miarę nie chodził, wiesz, żebyś przeczytał coś ciekawego, ale przy okazji nie chodził dobity do końca dnia, że to nie jest łatwo, nie? Trzeba blokować odpowiednich ludzi i potem się algorytm oczyszcza wręcz, żeby to tak nazwać. Dobrze. Więc tak, o Blueberze nie możesz mówić, o Kronosie też nie możesz mówić. Kurczę, to jednak jest... Te NDA-ki chyba niszczą pewne możliwości, które są przed tobą. O Kronosie będzie można niedługo sporo więcej powiedzieć rzeczywiście. Wiesz, im więcej promocji i więcej materiałów będzie się ukazywało w sieci, to też my będziemy mogli powiedzieć, no bo wiesz, Kronos akurat jest grą, która po prostu jeszcze się nie ukazała, nie ma jeszcze nawet daty premiery, więc nie możemy za wiele na ten temat mówić, ale myślę, że już niedługo, wiesz, będziemy mogli. Akurat Silent Hill to jest taki bardzo specyficzny produkt, no nie? No bo wiesz, to jest Konami, to jest wielka japońska korporacja i wiesz, oni pilnują po prostu co się mówi, co się powinno powiedzieć, czego nie. No, mają po prostu taki styl prowadzenia tego biznesu, więc, więc tutaj trzeba uważać. Trzeba uważać, NDA-ki są spore. Tak, ze Switchem ostatnio, nie? Chyba też były takie, pamiętam, że były jakieś tam pokazy, przecież nikt nie mógł nic powiedzieć, po prostu NDA-ki były na 4 miliony stron. I tam po prostu... No jakby i tak wyszło to... O, jeszcze się sfrizowałem przy okazji, widzisz? No i tak to jest, kurde, teraz nie będę już się odfrizowywał. Ale tak, to powiedz mi na sam koniec już, bo bardzo ci dziękuję za i obecność, i udział, ale też fajne porady, myślę, dla przejdziesz po mojej stronie. dla młodych artystów, tak? Bo jednak audio to jednak jest bycie artystą. I to spory przywilej, tak? Bo nie w całym game devie można się tak realizować. Nie na każdym odcinku. Więc ja życzę powodzenia przy kształtowaniu kolejnych pokoleń. No tym bardziej, że tak jak sobie ustaliliśmy, tak? De facto taki... O ile przy byciu w jakiejkolwiek formie programistą, czy game dev, czy IT, czy gdzieś tam startupy, to tu jakby jest tak 50-50, w sensie jakby porównywalne są to światy. Tak? Na pewno w IT można zarobić więcej. Domniemam, że może w polskim filmie czy telewizji może, tak strzelam, może można zarobić więcej niż w audio w grach, ale jednocześnie perspektywy są dużo lepsze. Wręcz nieporównywalnie nawet, tak? W tej perspektywie chyba polski film czy jakakolwiek inne miejsce, nie wiem, czy jest jakiekolwiek inne miejsce w Polsce, no poza byciem muzykiem tak per se i graniem w operze, ale jako zawodowiec chyba nie ma lepszego miejsca teraz w Polsce dla ludzi robiących audio niż gry polskie. No, wydaje mi się, że masz trochę racji, wiesz, no tak, jest to element jakiejś większej układanki, która i to się układa przez długi czas i studia po prostu zatrudniają takich ludzi, nas u siebie. Teraz już, wiesz, bo kiedyś to jeszcze, wiesz, to też, to jest w ogóle ciekawy temat, nie? Bo też często jest tak, że są firmy outsourcowe, są firmy zewnętrzne, które produkują dźwięk na przykład i one... I te większe firmy, one mają naprawdę spore obłożenie w tego typu rzeczach. Jest na przykład taka firma, z którą żeśmy współpracowali już parokrotnie, oni się nazywają Sweet Justice, angielska i wiesz, i oni mają chyba z 40 ludzi zajmujących się w ogóle dźwiękiem i oni obsługują każde większe studio i każdą większą grę, praktycznie każdego AAA, który się ukazuje na rynku. Oni obsługują go dźwiękowo. Czy to, wiesz, po części, czy do większej części, do mniejszej, nie ma to większego znaczenia. Tak naprawdę są gdzieś tam zatrudniani na którymś etapie przy tych większych produkcjach cały czas, więc takie biznesy też są. U nas w Polsce zresztą też, no nie, bo przecież jest firma, która się zajmuje dźwiękiem, Bertune, są inne też, prawda, więc gdzieś tam pole na takie działania chyba są coraz większe, zwłaszcza, że tych gier tych produkcji jest po prostu więcej.
I są też większe, nie? Więc tak, ale wiesz, jak ja jeszcze zaczynałem, to zatrudnienie dźwiękowca w firmie, a jeszcze w ogóle osobno dźwiękowca i kompozytora, to było niemożliwe, nie? Wiesz, jeżeli ty chciałeś robić, to trochę to, co powiedziałem przed chwilą, nie? Ale jeżeli chciałeś robić muzykę, to pierwsze pytanie było, ale czy ty zrobisz też dźwięk, bo my potrzebujemy osoby, która zrobi i to, i to. To nie było odłączne, nie? To teraz dopiero, no od jakiegoś czasu oczywiście już, nie? Jest tak, że to są zupełnie odłączne tak naprawdę działy, które ze sobą mocno współpracują, ale wiesz, ale to jest oczywiście już teraz Dźwięk to norma, nie muzyka, a muzyka to nie dźwięk. No wiesz, tak nie było, no każdy chciał oszczędzać i tak dalej, nie? Ale teraz... Ja gwarantuję ci, że 95% społeczeństwa jakby ledwo kojarzy różnicę, nie? I to, co ty mówiłeś przed chwilą, tak, wiesz. oczywiście, że tak. To tak jak wiesz, moich znajomych dźwiękowców znajomi pytają, no jak tam wyszła ci ta muzyczka do Silent Hill 2 i tak dalej, wiesz, to ludzie faktycznie, ale to też nie ma co tam jakoś wyrzucać, że nie znacie się w ogóle, o czym no bo to trochę tak, wiesz, jak cię to nie interesuje, no to z drugiej strony, dlaczego masz o tym wiedzieć, na czym to dokładnie polega, wiesz, no dźwięk, muzyka, to jest tak, wiesz, jeszcze też trzeba przyznać, że przecież nie wszyscy też tak zwracają uwagę na muzę, wiesz, czy tam w ogóle na udźwiękowienie w filmie albo grze. Wiesz, ludzie zwracają uwagę na udźwiękowienie albo na muzę dopiero wtedy, jeżeli jest albo wybitna, albo jeżeli jest beznadziejna i po prostu coś faktycznie słychać, że jest spartaczone, no to wtedy faktycznie sporo osób to zauważy i wytknie, nie? Ale jak jest tak spoko i tak dalej, no to i tak nikt na to nie zwraca uwagi, nie? Okej, to żebyśmy słuchali więcej tej muzyki z któregoś spektrum skrajnego niż czy muzyki, czy dźwięku, czy audio. Powiedz mi na sam koniec jeszcze, bo ty już w sumie dałeś, tak, jakąś tam poradę dla młodych, stricte muzyków, czy dźwiękowców, ale co możesz jeszcze z takiej mądrości wiekowej, tak to nazwijmy, pracy w branży gier powiedzieć młodym ludziom startującym albo zastanawiającym się nad pracą w game devie? Nie jesteś jeszcze aż tak stary, ale już doświadczony przez życie. 53 rok, come on, jest młody. Nie, wiesz co, tak. Co bym radził? Nie wiem, kurczę, wiesz, ja myślę, że to bym radził, co i sam robiłem po prostu, nie? Że jak chce się robić w tej branży, to trzeba faktycznie przed do przodu i się nie poddawać, wiesz, ważne jest portfolio bardzo. Ważne jest bardzo portfolio i tak naprawdę najważniejsze jest to, co się pokaże, przynajmniej dla mnie, wiesz, dla mnie jako gościa, który czasem zdarzyło mu się zatrudniać ludzi, to ja nie patrzyłem na listy motywacyjne, na jakieś tam wielkie słowa i tak dalej, tylko patrzyłem zawsze na to przede wszystkim, co dana osoba podesłała, nie? I wiesz, jak miałem ze 2-3 pliki naprawdę fajne i gdzieś tam była w tym jakaś myśl i wiesz, i motyw przewodni, czy to wiesz, w dźwięku, w udźwiękowieniu czy w redesignie jakiejś znanej rzeczy, bo też często ludzie robią takie rzeczy, które się nazywają, to są redesigny, prawda? I to jest bardzo fajne w sumie, że bierzesz jakąś scenę z gry i robisz ją po swojemu całkowicie, nie? Jakby wszystko, kroki, wiesz, ambient, muzyka, jak ktoś nie robi muzyki, no to wiesz, i puszcza takie rzeczy i prosi na przykład o ocenę, no to jest fajna rzecz, nie? Bo od razu widać, że komuś zależy, bo to w takie coś trzeba włożyć naprawdę sporo pracy, nie? Także no, kurczę, nie wiem, ludzie, róbcie portfolio sobie, nie? To jest fajne. Okay. Dobrze, niechże ludzie robią. Znaczy, takie oczywiste oczywistości, ale jednocześnie to mniemam, że może komuś pomóc w bieżącej pracy, tudzież codziennej walce o lepszego siebie. Wiesz, ale jedną rzecz jeszcze mogę powiedzieć, nie? Bo często się wydaje tak, bo teraz jest bardzo często, powtarzam się w ogóle, że wiesz, są większe studia, to ludzie wysyłają multum maili, wiesz, z prośbą o pracę, z wysłuchaniem różnych rzeczy i tak dalej. Często spotykają się z brakiem odpowiedzi, ale to nie znaczy, że one faktycznie nie trafiają gdzieś. Ja na przykład dostaję sporo rzeczy
od różnych ludzi i zawsze staram się tam zaglądać i przysłuchiwać, więc generalnie tak czy inaczej warto to też rozsyłać, bo z reguły gdzieś to tam trafia do, wiesz, do wnętrza. Okej, dobrze, to jakby przyjemnie, że da się znaleźć nawet takim uporem miejsce dla siebie. Dziękuję za porady. To już kilka takich porad, więc myślę, że każdy młodszy odbiorca może znaleźć coś dla siebie. I na sam koniec powiedz mi już tak bardziej biznesowo, jak widzisz te najbliższe parę lat, tak ogólnie w branży game devowej, czy polskiej, czy globalnej, ale w którą stronę idziemy. No jesteś graczem, trochę już takim senior, no, executive'em, tak, czy jakby będący w tym dyrektorskim poziomie, czy na dyrektorskim levelu piramidy zatrudnieniowej, tak? Więc trochę doświadczenia z różnych segmentów masz, więc powiedz, jak widzisz, kto gdzie jesteśmy. Myślę, że na świeżo po nowym Switchu też to jest, czy po ogłoszeniu nowego Switcha, może to też jest jakiś segment. Ja uważam, że stricte jeśli chodzi o rynek pracy w grach, i to tutaj no wiadomo, że był kryzys, nie? I że jest tak naprawdę kryzys spory. Nie wiem, czy to jest to wciąż spowodowane jakąś tam bańką, która zbyt dużo urosła, wiesz, w czasie COVID-u, bo wtedy były ogromne zatrudnienia ludzi, no bo można było, wiesz, zatrudniać ludzi. Nagle się zmienił sposób pracy, prawda? Studia się otworzyły na pracę, wiesz, remote i gdzieś tam po prostu być może cały czas jakieś pokłosie tego jest, że jest tyle zwolnień. Poza tym trzeba naprawdę, wiesz, te produkty czasem ciężko, na pewno zawsze jest jakieś ryzyko, że to, co robisz, po prostu się nie sprzeda i na to utrzymanie po prostu nie będzie. Ale to też nie jest problem tylko branży gier, bo w ogóle branża IT chyba całkiem sporo ostatnio zwolnień miała, nie? Nawet w Krakowie chyba jakaś taka duża korporacja ostatnio gdzieś sporo ludzi zwolniła, z tego co słyszałem, już nie pamiętam nazwy, więc, ale wydaje mi się, że gdzieś tam to powoli chyba się jednak wygładza i powinno wrócić na normalne tory, bo jeżeli chodzi o, wiesz, o sam content i to, jakie produkcje my tworzymy, to się nie zmienia. No, cały czas są świetne gdzieś tam rzeczy zapowiedziane i w tym jak najbardziej idziemy do przodu. No przecież ostatnio takie bomby się ukazywały, prawda? Kingdom Come Deliverance 2, wiesz, czeska gra, która, wiesz, zawojowała świat. Nasz rodzimy wiesz, Phantom Liberty, jedna z moich ulubionych gier chyba ever. Tak naprawdę uwielbiam po prostu to. Gdzieś tam Frostpunk 2 chyba trochę nie sprostał oczekiwaniom graczy. Więc to są takie rzeczy, które są troszkę smutne, no bo też znam trochę ludzi z 11-bit Studios i no pewne rzeczy tam nie pykły, więc jakieś ryzyko zawsze istnieje. Ale nie wiem, widzisz jakieś czarne chmury nad naszym rynkiem? Chyba nie? Chyba właśnie o to chodzi, że to jest ta taka duża dyskusja branżowa, w której trochę wszyscy wróżą z fusów, ale jednocześnie jest gdzieś jakiś taki podskórny feeling, który można wyczuć. I moim zdaniem on jest taki, że jak się trochę tak naprawdę poprawi i poustawiają pewne rzeczy rynkowe, czy ustabilizuje się troszeczkę, to się okaże, że nadal jesteśmy częścią jednego z największych branż na świecie, która no, mega wpływa na miliony mózgów i uczuć i emocji na całym świecie i robi to bardzo intensywnie. I czy kryzys jest, czy go nie ma, czy są zwolnienia, czy nie, to ludzie nadal grają w gry i dzieje się w nich mega dużo ciekawych rzeczy. I jednocześnie one są i biznesowe bardzo ciekawe, i też tak karierowo, tak? To nadal jest jeden z lepszych biznesów do pracy w ogóle, tak? Tak, to prawda. To prawda. No,
CDEP chociażby, nie? Cały czas firma na topie. Jedna z najlepszych firm na świecie jednak. Marketing, który oni sobie tam tworzą, jest niesamowity. Nie? To ciągłe takie podtrzymywanie, wiesz, kontaktu z ludźmi na social mediach i tak dalej, to jest super. No a poza tym przecież mamy jeszcze wiele innych firm wielkich, nie? Techland, Blueber, wiadomo, wiesz, City Interactive, no cały czas gdzieś coś się mimo wszystko dzieje, nie? Tylko faktycznie podejmowanie tych ryzyk jest ciężkie teraz, nie? Bo to zawsze gdzieś tam nigdy do końca nie wiadomo, czy coś się faktycznie sprzeda, nie? Dlatego powstają takie rzeczy niestety cały czas znaczy niestety w ogóle, ja powiedziałem, że mi się mega podoba ta gra, ale gdzieś tam jest to w pewnej mierze jest to gra bezpieczna, Shadows, nie? Assassin's Creed Shadows dla Ubisoftu. Chociaż też gdzieś tam jakieś wieści są chyba nawet z dzisiaj, nie? Że ileś tam ludzi, czy tam jakieś jedno ze studiów Ubisoftu zostało zamknięte w Anglii, nie? Więc no dzieje się, no Microsoft ostatnio też zwolnił sporo ludzi, jakiś czas temu też. Tylko, że to po prostu zastanawiam się, czy my jakby patrzymy, znaczy to się właściwie mnie tyczy, ja nie wiem, czy mam taki ogląd na jakby inne branże również, no bo wiem, że w branży IT też zwalniają, nie wiem, czy w inne branże też cierpią, wiesz. Teraz ogólnie chyba jest taki troszeczkę kryzys na świecie, a teraz jeszcze z tymi wszystkimi taryfami i tak dalej, to już w ogóle zobaczymy, jak będzie. Ale jeśli chodzi o Nintendo Switch 2, no to widzisz, mamy odrodzenie, nie? Jakieś chore liczby czekających ludzi na najnowszy stream z Nintendo Switch 2. Tam było chyba ponad 1 milion osób chyba, nie? Oczekujących czy coś takiego i nie wiem, ile oglądało ostatecznie ludzi tego streama, ale widzisz, nagle się okazuje, że niesamowicie wciąż to jest pociągające. Gdzieś tam ukazał się pierwszy preorder na Media Markcie, no wyprzedane momentalnie. Ludzie marudzą, że po prostu drogo, że coś tam, gry $90, ale po prostu wyprzedane jest w mig, no nie, więc... Tak, Nintendo chyba nie wiem, czy zawsze miało ten wiatr w żaglach, ale te emocje, które stoją za marką, za jej IP, one są mega mocne. Zresztą jakby wystarczy obejrzeć reakcje amerykańskich dziennikarzy czy influencerów. Nie? One są zgoła inne niż jakieś tam reakcje u nas w Polsce. Nie? Nintendo w Stanach jest mega silnym brandem. Tam i Donkey Kong i Mario są na jakby zupełnie innym poziomie. Jakby Mario Kart jest the ultimate party game, tak? Od lat, od wieków. Teraz to jest jeszcze nisza, nie? I taką grą generacyjną, tak jakby to ja pamiętam lat temu, nie wiem, z 10, tak, któreś tam, czy to przy pierwszym Switchu, już może nie wiem, czy to przy pierwszym Switchu, ale wiem, że była jakaś seria reklam, gdzie rodzinnie, może to był pierwszy Switch, no to nie 10 lat temu, ale still i cała rodzinka grała w Mario Karta, więc jakby jak coś trafia do reklamy, to znaczy, że ludzie to robią od dłuższego czasu, tak? Co u nas w Polsce, no jeszcze nie do końca, tak? To nie jest jakby popularne. Znaczy, ja to robię akurat ze swoimi synami, czasami z żoną, jak się zgodzi i zagrałem Mario Karta czy w Smasha i jest śmiesznie, ale to nie jest trendowe jakby zachowanie. Polska jakby w tym postrzeganiu Nintendo i tych brandów, tych IP jest trochę dalej, więc jaranie się nowym Switchem 2, bo jara się nim Japonia i jakiś spory kawałek Azji i spory kawałek Europy Zachodniej, no i przede wszystkim Stany, gdzie ten brand jest mega mocny, tak. Okay. No dobrze, czekamy wszyscy na Switcha. No, jak go kupimy. Nieważne, ile będzie kosztował tak naprawdę, bo trzeba i to dokupić, i to, i tamto, ale tak naprawdę whatever. Dziękuję ci bardzo za dzisiejszy materiał. No co ja dziękuję, wiesz. Cała przyjemność. Cała przyjemność. Bardzo fajnie, trochę odświeżający temat, bo jakby zawsze gadamy tam o biznesie, marketingu i tak dalej i to jest w pewnym momencie trochę wtórne, więc tu mieliśmy okazję troszeczkę o lżejszych audiodewowych tematach bardziej pogadać. Także dziękuję ci bardzo za to. Ja potem z tobą przygadam, komu tam wręczyć nagrodę książkową Play Nice i książkę o Blizzardzie. To już gość zdecyduje, żeby to nie było na mnie, bo czemu miałoby być.
Więc zazwyczaj sami się skontaktujemy na privie. Ale no, parę tych komentarzy było, więc nie będzie chyba problemów z wybraniem. Cóż, życzę ci wszystkiego dobrego. Nie tylko chodzenia do biura i spokojnej, satysfakcjonującej pracy, takiej stabilnej, ale też może tej space opery gdzieś tam po drodze. Różnie, ale tak, rozumiem. Ale tak to przedstawiłeś. Ty przedstawiłeś to jako spokojną pracę, że ty nie musisz jechać... Stabilną, ale spokojnie to jest różnie, szczególnie jak się zbliża czas premiery, wiesz, to masz ochotę sobie wyrwać włosy z głowy, więc... To tak nie brzmiałeś. Ty to przedstawiłeś, że możesz spokojnie pracować w Polsce, albo niespokojnie pojechać do Stanów i tam pracować. No bo wiesz, wyjechanie do Stanów jednak to się wiąże z ogromną zmianą, wiesz, życia, wiesz, przecież tutaj rodzina, korzenie, dzieci, wiesz. No tam raczej mniemam, że bardziej ich 60-godzinny tydzień pracy i brak urlopu macierzyńskiego może być problemem. Albo jakby krótszy urlop w ogóle w trakcie roku, tak? Bo dla nich te nasze ustawowe 26 dni to jest absurd. Ale dobrze, to życzę ci tej Ameryki w Polsce, tej space opery i postów na LinkedInie i paneli na Digital Dragons, jak wam wręczą nominację w kolejnym roku za coś tam, albo w Poznaniu, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia. Jestem obrażony na Digital Dragons, mam nadzieję się odbrazić w następnym roku. Okay, ale dziękuję dobrze. bardzo, dzięki bardzo. Nie, ja wiesz, super uczestniczyć w takim podcaście i mam nadzieję, że wiesz, że nie wynudziłem tutaj. Bardzo przyjemnie było. Dziękuję ci bardzo za miłe słowa, ale też kawałek wiedzy. I cóż, życzę powodzonka. Z Państwem słyszymy się gdzieś tam w przyszłym tygodniu, nie pamiętam kiedy, ale nadal będziemy rozmawiać książki Play Nice, blizzardowe. Więc cóż, życzę ci miłego weekendu, Arku, i słyszymy się. Do zobaczenia. Trzymajcie się wszyscy. Cześć. Dzięki.